Tadeusz Konwicki, nazwisko, którego nie powinniście Państwo kojarzyć tylko i wyłącznie z filmem, a nie wiem, czy nie przede wszystkim z literaturą. I tutaj wrażliwość Konwickiego to jest wrażliwość budowana na dwóch gruntach, na gruncie literackim i na gruncie filmowym. To są dwie domeny działalności tego artysty, które są dla niego równoważne, równoznaczne i żadnej z nich nie marginalizuje i żadna nie jest mniej ważna w jego dorobku. I może najpierw właśnie też o takim kontekście historycznym filmu Ostatni dzień lata. I tutaj znowu pojawi nam się magiczne słowo Szkoła Polska. Państwo już od kilku spotkań słyszycie magiczne słowo Szkoła Polska, więc właśnie tego wątku ten wątek będę się starała rozwinąć mniej, ale tak. Film Tadeusza Konwickiego Ostatni dzień lata to film, który przez historyków kina wpisywany jest do nurtu psychologiczno-egzystencjalnego, nurtu, który w całości powstał w obrębie zespołu filmowego Kadr i faktycznie tak ten film można usytuowywać. Bo jest to film, w którym jest ten zasadniczy dla szkoły polskiej wątek obrachunków z czasem wojny, z wojenną traumą. Tylko nurt właśnie psychologiczny, czasami nazywany także nurtem współczesnym, charakteryzował się przesunięciem akcentu z historiozofii, co było charakterystyczne dla Wajdy, dla Munka, w kierunku indywidualnej filozofii, nie filozofii, indywidualnych odczuć. To była trauma, ale taka trauma i to u Konwickiego jest przerobiona przez doświadczenie indywidualne, czyli tutaj jakby w centrum staje jednostka. I to, jak ona sobie z tą traumą radzi. To nie chodzi o traumę zbiorową, traumę narodową. Tutaj w tym nurcie mamy do czynienia właśnie z tą dominującą rolą jednostki, tego jak ona tą traumę wojenną przetrawia, jak sobie z nią rodzi. I to jest jeden z wątków tego filmu niewątpliwie. O tym będą nam przypominały, nie chcę Państwu zdradzać fabuły, ale tak jak powiedziałam, fabuły tutaj nie ma, więc za dużo nie mogę w ogóle zdradzić, nie ma takiej możliwości, ale o tym aspekcie wojennym, tej traumy wojennej będą przypominały co nieco dialogi, ale z pewnością będą przypominały też odrzutowce, które latają po niebie. One są takim dźwiękowym znakiem wojny. Ta wojna wciąż z bohaterami tutaj jest. To już jest po wojnie, natomiast ta wojna jest gdzieś z nimi mentalnie. Ta przeszłość do nich wraca i ta przeszłość wraca właśnie poprzez ścieżkę dźwiękową, czyli dźwięk tych przelatujących po niebie odrzutowców. Co jeszcze o Ostatnim dniu lata? Ostatni dzień lata to, jak powiedziałam, film bardzo niejednoznaczny w swojej wymowie. Tu trudno naprawdę powiedzieć, o czym to jest film i to nie jest jasne. To jest film dzieło otwarte, jak powiedziałby Umberto Eco, czyli film otwarty na wszelkiego rodzaju interpretacje, na budowanie znaczeń. I właściwie zastanawiając się nad tym filmem i próbowałam takie wyodrębnić 3 tematy, o czym to jest. No i można powiedzieć, że tak. Po pierwsze jest to film o wojnie. I jako film o traumie wojny i jako film o wojnie to będzie film, który się wpisuje idealnie w szkołę polską. Po drugie można powiedzieć, że to jest film o miłości. Po trzecie można powiedzieć, że to jest film o takiej grze erotyczno-psychologicznej pomiędzy parą bohaterów, czyli granych przez Irenę Laskowską i Jana Machulskiego. I wszystkie te 3 interpretacje właściwie da się w tym filmie odnaleźć i one są jakby absolutnie równoprawne. No i oczywiście powiedziałam, że to jest film o pamięci, bo pamięć jest tutaj elementem zasadniczym. Ten film rozgrywa się, tak jak powiedziałam, na pewnej plaży, pustej plaży, czyli mamy też ten element odrealnienia. Tu przestrzeń jest niedookreślona. Mamy morze, plażę, wydmy, wszystko. Zawieszenie w jakimś bohateru w takim bezczasie, czyli podobnie jak u Nasfetera, czyli duża umowność i umowność scenerii. Co my wiemy o bohaterach? Nic nie wiemy o bohaterach. Wiemy, że ona jest prawdopodobnie trochę od niego starsza. Wiemy, że ma za sobą swoje przejścia wojenne. O nim wiemy niewiele, poza tym, że pewnie się w niej zakochuje. I to jest właściwie tyle. Czyli
Strasznie niedużo się da powiedzieć o tym filmie. I teraz dlaczego o pamięci powiedziałam? I o czasie, jako pamięci to i o czasie. Bo zastanawiając się nad problemem tego, w jakim czasie rozgrywa się ten film. Można powiedzieć tak, że to jest film, który rozgrywa się w jakimś czasie teraźniejszym, ale ten czas teraźniejszy jest bardzo silnie determinowany przez czas przeszły. Bo wszystkie te działania i to, co pomiędzy bohaterami mogłoby się wydarzyć, jest determinowane przez ich pamięć o przeszłości. Można by powiedzieć, że to jest film o przeszłości, czyli o wojnie, ale można by było jeszcze zaryzykować taką tezę, że to jest film o czasie wewnętrznym, o czasie psychologicznym i że to jest film o czasie subiektywnym i subiektywnym odczuwaniu tegoż czasu. Czyli jakby tutaj znów wiele możliwości, natomiast w żadnym sensie nie można powiedzieć, że to jest film o konkretnym momencie, który można dookreślić. Tak naprawdę to najbardziej jest to właśnie film o czasie wewnętrznym. I ten element właśnie czasu wewnętrznego, pamięci, to jest też element zeszłego roku w Marienbadzie, jakby nadrzędny. Dobrze, także przede wszystkim to chyba film o czasie wewnętrznym, o tym, co jest w nas, ale ważnym elementem tego filmu jest, że on wykorzystuje przy takiej całej swojej kameralności, wykorzystuje także symbolikę. Wykorzystuje przede wszystkim symbolikę miejsca, bo ta pustka plaży, na której akcja tego filmu się będzie rozgrywała, to także taka pustka, w której czują się zanurzeni bohaterowie tego filmu. Oni absolutnie w rzeczywistości, podobnie jak Konwicki, nie mogą się odnaleźć. Czyli jakby tutaj jest analogia pomiędzy, czy można poszukiwać takiej biograficznej analogii pomiędzy twórcą tego filmu, a sytuacją, w jakiej znajduje się bohater. Bo bohater i bohaterka należą do dwóch pokoleń. Ona jest nieco starsza, ona jest z tego pokolenia, które pamięta i przeżyło wojnę i na jej psychice przede wszystkim właśnie to doświadczenie wojenne ciąży, natomiast on należy do pokolenia tak zwanych pryszczatych, czyli tych ludzi, którzy po wojnie nie bardzo się umieli w rzeczywistości odnaleźć, czyli jest takim alter ego trochę samego Konwickiego. Zresztą grający tę postać Jan Machulski jest w zbliżonym wieku, czy był w zbliżonym wieku co Konwicki. Machulski już niestety nie żyje. Jakby można tę postać traktować jako taką postać analogiczną do samego Konwickiego, bo ich przeżycia, ich doświadczenia są podobne. Tak jak powiedziałam, omawiając trochę twórczość Konwickiego, to Konwicki był takim twórcą, który poszukiwał po wojnie swojego miejsca, który nie bardzo umiał się w tej rzeczywistości odnaleźć. Tak i ten bohater filmu Chłopak też nie bardzo wie, jak się w tej rzeczywistości odnaleźć i jest na tej pustej plaży i ta pustka tej plaży, tam jest piach i woda. To jest taka trochę pustka jego życia, to jest takie trochę zawieszenie. A z drugiej strony jest woda. Woda tutaj symbol dosyć ważny. Jest morze, szumiące, falujące, a woda morza to odrodzenie oczywiście, tak? I to odrodzenie następuje w życiu Konwickiego i jak Państwo zobaczycie, to nie będę zdradzała, czy zastanówcie się nad tym, czy ono następuje także w życiu tego bohatera. Tutaj bardzo ważna jest finałowa scena wejścia do wody. Mam nadzieję, że za dużo nie zdradziłam. Czyli jakby to jest taki też film, w którym możemy odnaleźć analogię pomiędzy artystą Tadeuszem Konwickim a jego bohaterami. To jest trochę film o odrodzeniu, które tak naprawdę przechodził sam Tadeusz Konwicki.